Wszystkie projekty dla mnie są ważne, ale te, które najbardziej lubię robić i sprawiają mi najwięcej fanu, to są te, które robię dla festiwali i wydarzeń kulturalnych. Czyli tak jest ostatnich 2 lat. To na przykład Element Urban Talks, które robiłam. To jest wydarzenie w Krakowie. To jest już z 2019 projekt. Ważnym bardzo dla mnie projektem jest festiwal w ramach Sopotu, który robię 5. rok. W tym roku robiłam 6. edycję. Oraz te, które są najświeższe, czyli w takich dziwnych czasach, gdzie w trakcie projektowania okazało się, że nie odbędą się na żywo, tylko będą online. To jest kolejna edycja Generation After dla Nowego Teatru oraz Ciało Umysł, festiwal tańca i performance'u. Oba festiwale są w Warszawie. No i tutaj były zupełnie inne wyzwania, bo nagle się okazało, że część rzeczy do druku trzeba zamienić na rzeczy, które będą funkcjonowały tylko i wyłącznie w sieci, więc też fajne zderzenie się z nową materią i tak naprawdę z nowym odbiorcą, czyli odbiorcą przez ekran. Ale oprócz takich zleceń związanych z kulturą projektuję też komercyjnie, czyli opakowania, znaki. Plakaty są według mnie takim na pograniczu klienta komercyjnego i klienta kulturalnego. No i teraz właśnie ostatnio projektowałam opakowanie do mydeł oraz do olei tłoczonych. Więc fajnie przeskoczyć sobie z takiego projektowania, który jest oznaczone pewnym końcem, czyli jakby ten deadline w przypadku festiwali jest już nieprzekraczalny, natomiast w projektowaniu chociażby marek jest bardzo dużo zmiennych, więc to projektowanie, ten czas na projektowanie ustalamy wspólnie, nie jest on narzucony z góry. Ostatnio zaczęłam więcej pokazywać tego, co robię oprócz pracy dla klienta, czyli rzeczy, które robię niby do szuflady. Bardzo fascynuje mnie element glitchu i takiego zepsucia pewnych elementów, czyli skanuję wycinki, ale też realne artefakty, czyli na przykład jakieś kasety magnetofonowe i sprawdzam, co tak naprawdę pod tym skanerem wychodzi. Niektóre elementy wykorzystałam też w pracy do identyfikacji, bo fajnie to działa. Czasami właśnie klienci nawet chcą tego typu rodzaju pracy, właśnie formy wypowiedzi tak naprawdę. Natomiast dla mnie to jest fajna odskocznia, gdzie można popróbować zmierzenia się z nową materią kompozycji, inaczej myśleć, nie tylko pod to, czy tak klient to zaakceptuje, czy nie, bo to jest zupełnie praca dla mnie, więc można sobie poeksperymentować. Sposób dla mnie, żeby cały czas się rozwijać jako projektant, bo te rzeczy, które przetrenuję dla siebie, mogę później łatwo pokazać, czy też przeszczepić pewne rzeczy do prac komercyjnych.